pani profesor mówi i użyje pani sformułowania, że obecna sytuacja w sądownictwie to bajzel. Oczywiście. Bajzel i bałagan, Kto zgadzam stworzył się. ten bajzel? Pytanie, kto go nie zakończył. Okej, ale kto go możemy. stworzył? Kto go stworzył? Powiem panu szczerze teraz, kto go stworzył. Stworzyły go grupy również sędziów i polityków, którzy po prostu jakby nastawiali wrogo jednych przeciwko Ale innym. przyzna pani, że ten bajzel został stworzony w czasach rządów Prawa Nie i Sprawiedliwości. przyznam. Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, no przepraszam, że te ostatnie 2 dni nic nie nadawałem, ale naprawdę tyle pracy miałem, że no, brakowało mi doby. No dzisiaj, tak widzicie, też bardzo późno zaczynam. Bardzo późno wrzucę ten filmik, bo zanim go jeszcze obrobię, to podejrzewam będzie już po 12. No ale nie chcę też Was zaniedbywać. A dzisiaj, moi kochani, o tej pseudo-sędzinie Manowskiej. Jest to oczywiście nominatka pisowska, koleżanka naszego Dudusia. Jak pewnie słyszeliście, Manowska się wypowiedziała na temat tych przepisywania głosów. I o głosach zapisanych na Nawrockiego napisała, że to według niej nie jest wielka tragedia. No w sumie podobnie jak tragedią nie jest fakt, że została prezesem Sądu Najwyższego, uzyskawszy 25 głosów, mimo że sędzia Wróbel otrzymał w głosowaniu 50, ale u pisowców tak jest, że nieważne kto głosuje, jak głosuje, ważne kto liczy i zatwierdza głosy, prawda? No i powiem wam, że to jest takie symboliczne. Manowska przegrała wybory na prezesa Sądu Najwyższego. Wygrał je sędzia Wróbel, zdobywając 2-krotnie większe poparcie, a mimo to Duda, łamiąc konstytucję, powołał swoją koleżankę. I teraz ta kobieta, która wygrała konkurs w wyniku odrażającego oszustwa, gwałtu na najwyższym akcie prawnym RP, ma decydować o tym, czy wybory na prezydenta Polski są ważne. Kobieta, która nie powinna być sędzią, obsadzi w fotelu prezydenta wybraną przez siebie osobę. To jest taki absurd, że tak naprawdę powiem wam, brak mi słów. Ja już pomijam fakt, że to nie jest tak naprawdę pierwsza prezes Sądu Najwyższego, bo nią być nie może neosędzia. Sąd Najwyższy, neosędzia Sądu Najwyższego, wybrana na dodatek przez Dudę, jak powiedziałam, bez uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. I tutaj Duda, któryś tam z kolei złamał zapis Konstytucji, a dokładnie artykuł 183 Konstytucji. Po drugie, nie obie strony zawiniły, tylko PiS po prostu, jak wszyscy wiemy, dokonał zamachu na sądownictwo. Teraz krzyczy, że teraz Tusk dokonuje zamachu, ale nie, wszyscy doskonale wiemy, jak to wyglądało. Tak jak wspomniałem, jak Manowska powiedziała o przepisaniu głosów Trzaskowskiego na Nawrockiego, że to niewielka tragedia, a ja uważam, że wielką tragedią jest, że ktoś taki jak Manowska wciąż udaje pierwszą prezes Sądu Najwyższego. A dlaczego? No dzisiaj postaram się wam to przedstawić, mój punkt widzenia jak zawsze. A jednym tutaj z wielu przykładów to jest to, że blokuje pozwy przeciwko neosędziom Sądu Najwyższego, ukrywa wyniki liczenia głosów, uniemożliwia wykonywanie orzeczeń TUSE,
jest nielegalna i powinna być wyprowadzona z Sądu Najwyższego w kajdankach, no ale nikt nic z tym nie robi i tak naprawdę ludziom się krew w żyłach gotuje. Zresztą nie wiem, czy wyłapaliście to, ale taki prosty przypadek, tutaj o te głosy chodzi. Tam zrobiłem ostatnio materiał, także nie będę się tutaj zbyt dużo o tym mówił, bo dzisiaj chcę właśnie poświęcić czas pani Manowskiej. I tak dla pełnego obrazu, tutaj taki jeden z przykładów, w którym pomylono się na niekorzyść Nawrockiego. I ta pomyłka zasłużyła na osobny komunikat na stronie Sądu Najwyższego. Ale te 11 przypadków, gdy odkryto błąd na niekorzyść Trzaskowskiego, już na komunikat Sądu Najwyższego nie zasługuje. Czyli według Manowskiej ten jeden przypadek, gdzie na niekorzyść Nawrockiego, to ta pani pseudoprezes Sądu Najwyższego wydała komunikat na stronach Sądu Najwyższego, ale te 11 przypadków, gdzie oszukano Trzaskowskiego, już według pani prezes nie ma o czym mówić. Ale tak to jest, jak się służy Kaczyńskiemu, prawda? Ale Manowska, jak już udziela wywiadów, ostatniego wywiadu jak udzieliła, powiem wam, rozpędziła się i walnęła swoją głową w mur, zadając retoryczne pytanie, wyobraźcie sobie. I tutaj, uwaga, cytat. Czy ja jestem zainteresowana tym, żeby został prezydentem ktoś, kto powie, że ja nie jestem sędzią? Czyli według pani Manowskiej prezydentem powinien ta osoba, która będzie nadal uważała ją za sędziego. Nieważne wybory, nieważne głosy ludzi, ważne co ta osoba powie. Zresztą posłuchajcie sami. Czy ja jestem zainteresowana w tym, żeby został prezydentem ktoś, kto powie, że ja nie jestem sędzią i że 3000 sędziów ma iść na bruk, czy nie wiem gdzie? Właśnie na tym polega problem, że jest jeden kandydat, o którym pani doskonale wie i sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej wie, że gwarantują wam dalsze trwanie w Sądzie Najwyższym. To nie jest trwanie, to jest moja służba, pełnienie urzędu. Powiem wam, jak ja to osobiście widzę. Ta Dudowa kamratka Manowska oraz przedstawiciele tej pisowskiej mafii twierdzą, że ponowne przeliczenie głosów w tych komisjach, gdzie zachodzi uzasadnienie do tego uzasadnione do tego podstawy, byłoby problemem dla takiego państwa, jakim jest Polska, oraz są niezgodne z obowiązującym prawem. Dość ciekawe stwierdzenie. Manowska, która na polecenie tego zdrajcy, dewastatora naszego kraju Kaczyńskiego blokuje pozwy przeciwko neosędziom bezprawnie zadekowanym w Sądzie Najwyższym. Uniemożliwia wykonanie orzeczeń TUSE oraz bezprawnie ukrywa wyniki liczenia głosów, a w dodatku sama jest nielegalna. Za tą swoją antypolską działalność powinna, tak powiedziałem, zostać wyprowadzona z Sądu Najwyższego w kajdankach. Ta kobieta, jak dla mnie, wyczerpuje znamiona przestępczości, która wraz ze swoim tym upośledzonym umysłowo kolesiem Dudą powinna stanąć przed Trybunałem Stanu oraz sądami karnymi. Ta prawnicza dyletantka widocznie nie rozumie, a jeśli pojmuje, to tym gorzej dla niej. Na czym polega praca i rola Sądu Najwyższego, którego obowiązkiem jest wykonywanie wszelkich zadań służących ochronie wartości demokratycznych oraz czuwanie nad ładem prawnym naszego kraju. Sąd Najwyższy jest po prostu do tego zobligowany. Wszyscy obywatele składają się na sutą pensję pani Manowskiej. I zresztą całej reszty tych nielegalnych neosędziów w Sądzie Najwyższym.
którzy na czele ze swoją szefową już wkrótce powinni ponieść odpowiedzialną karę za to, że z Sądu Najwyższego zrobili sobie nielegalny dom schadzek różnej maści, prawniczych matołów i nieuków, o galaretowatych kręgosłupach oraz przestępców nagminnie łamiących prawo i konstytucję. Czy to jest tylko prokuratura, która chciałaby mieć dostęp do materiałów związanych z protestami? Proszę się czy zwrócić otrzyma? do prezesa Izby Kontroli, bo to on jest dysponentem, nie ja. Ale jest problem jakiś. Nie ma problemu. To znaczy, wszystkie materiały zostały udostępnione prokuraturze zgodnie z wnioskami. Jak będzie, proszę pana, panie redaktorze, postanowienie dowodowe prokuratury, to wszystkie dokumenty udostępnimy. Na razie nie widziałem na oczy żadnego postanowienia. Na razie czekamy na ponad 150 stanowisk prokuratora generalnego, z którymi zalega nam i bardzo byśmy chcieli móc procedować, to znaczy czekamy, aż prokurator generalny nadesze swoje stanowiska, których nie nadsyła. I tutaj taka krótka informacja dla tych, którzy może nie zdążyli zapomnieć albo najzwyczajniej w świecie udają, że nie wiedzą. To 28 sędziów Sądu Najwyższego właśnie przypomniało, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest żadnym sądem. A ponieważ bardzo wiele osób powtarza dość bezmyślnie taki z dupy argument, że jeżeli Izba Kontroli jest nieważna, to i wybory w 2023 roku, po których rzekomo oceniła ich ważność, są nieważne, podobnie jak i rząd Tuska, to śpieszę z wyjaśnieniem raz a dobrze. Posłuchajcie, ta izba, ta pseudoizba prawnie nie istnieje, więc cokolwiek powiedziała lub czegokolwiek nie powiedziała kiedykolwiek, nie ma to najmniejszego znaczenia. Dlaczego? Ważność wyborów w 2023 nie opiera się na jakiejś tam uchwale tej niby izby, nie izby, ale na ogłoszeniu wyników przez Państwową Komisję Wyborczą. Natomiast dzisiaj domniemanie ważności obwieszczenia z 2 czerwca 2025 roku może być zakwestionowane w obliczu skali stwierdzających podejrzewanych uchybień. Tyle i aż tyle. Jeśli nie zrozumieliście, przewincie, odsłuchajcie jeszcze raz. Manowska ma się za taką super pierwszą prezes, jak sama powiedziała, skupiam się na tym, aby pracownicy mieli komfort pracy w czasie trudnych dni. Upiekłam ciasto, przywiozłam paszteciki, powiem wam, prawdziwa prezes sądu to właśnie charakteryzuje prezesa sądu, że piecze ciasto, przywozi paszteciki i martwi się, że pracownicy sądu muszą pracować. Kobieta skarb. Szturm na Sąd Najwyższy, bo to jest... Na przykład jest zapowiadany w niektórych mediach, mamy takie doniesienia. Ciasto upiekłam, przywiozłam paszteciki do sądu na przykład, zamówiliśmy pizzę. Także przypomnę, Manowską mianował, mimo iż w głosowaniu sędziowskim otrzymała 2 razy mniej głosów, właśnie Duda. Niedawno widziałem Manowską w telewizji, gdzie występowała jako prezes Sądu Najwyższego. Od tamtego czasu powiem wam, że żyję w takim dokuczliwym przeświadczeniu, że skoro ta pani rzeczywiście jest najważniejszą osobą w najwyższej instancji władzy sądowniczej naszego państwa, to tak naprawdę żaden obywatel tego państwa nie może liczyć na ochronę swoich zagwarantowanych konstytucyjnie praw obywatelskich. Jednak to nie cała bieda ze tą sprokurowaną między innymi przez Manowską destrukcją
praworządności w naszym kraju. Niestety nauczyliśmy się jakoś żyć, ale o wiele większy niepokój wprawiły mnie pełne pogardy słowa Manowskiej skierowane do części polskich obywateli, także między innymi mnie. Bo tymi słowami nie tylko znieważyła Polaków, ale też przyznała się do przynależności do ugrupowania, które jest od lat w imię takich brudnych własnych interesów niszczy także wartości, jak i praworządność, zaufanie do demokratycznie wybranych władz i wiarę w uczciwość wyborów. Manowska, nie mając żadnych złudzeń, chociaż jakiś część takiej mojej zwykłego polskiego obywatela opinii do tej pani jakoś może trafi, ale tym bardziej, że może pomyśli choć przez chwilę, jakby się można było tego spodziewać po sędzi Sądu Najwyższego o prawdziwym prawie i prawdziwej sprawiedliwości. No, mówię o te słowa, żeby choć na chwilę, nie wiem, złagodzić ból i poczucie bezradności wobec świadomości, jak bardzo i coraz szybciej ta nasza wymarzona przez tyle pokoleń demokratyczna ojczyzna stacza się po prostu ku przepaści. A dzieje się tak, moi drodzy, za sprawą złych ludzi, do których zaliczam m.in. właśnie Manowską. Widziałem, jak starała się obrazić pół Polski i miliony Polaków, którzy nabrali słusznych wątpliwości co do uczciwości liczenia głosów oddanych w drugiej turze ostatnich wyborów prezydenckich. No, częściowo udało się też obrazić i mnie. Choć wydało mi się, że ze względu na wiek i doświadczenie, no, byle kto nie może mnie już tak obrazić. No, ale jednak w jakiejś części jej się to udało. Manowska i tak jakby nigdy tego nie zrozumiała i nie zrozumie, więc czuję, że muszę tutaj właśnie wyrazić takie swoje, nazwijmy to, expose. A obraziła mnie Manowska w jakimś tam stopniu jako jednego z tych tysięcy obywateli, którzy złożyli swój protest. Podejrzewam, że zrobiliśmy, podejrzeniem, że te ponad 50 000 osób zrobili to bezmyślnie pod dyktando obywatela, który według niej jest, który, nie wiem, tej przestępczej organizacji, do której należy Manowska, nie wiem, chodzi tutaj o Giertycha, który jest rzekomo prowokatorem dążącym do unieważnienia wyboru Nawrockiego na prezydenta Polski. Tylko że Giertych w naszej opinii, w mojej opinii, nie jest żadnym prowokatorem, tylko tak jak tysiące, jak nie miliony Polaków zatroskanym o losy naszej ojczyzny obywatelem, który nie mógł być obojętny wobec wielu doniesień o masowo występujących przekrętach, które mogły podważyć prawdziwy i sprawiedliwy wynik tych wyborów. To tyle i aż tyle. I tu tak naprawdę nie chodzi o unieważnienie wyborów, o, nie wiem, atak na Polskę, zamach stanu. Tu chodzi o uczciwość, o demokrację, o prawo do informacji, że tam na przykład mój głos został zaliczony
osobie, na którą głosowałem, a nie przerzucony na kubkę Alfonsa, na którego bym nie zagłosował, jak mówiłem, nawet z lufą pistoletu przy głowie. O tym, co zapowiadał pan premier, tak, przychodząc. Ja nikogo nie bronię poprzedniej władzy. Bajzel jest w wymiarze sprawiedliwości okropny. Za ten bajzel, kto neosędziowie odpowiada za ten bajzel? Pani profesor. Ja nie będę mówić, kto za to odpowiada. Czy ten bajzel nie powstał za rządów PiS-u? Powstał za rządów PiS-u. Powoli będę zbliżał się do końca, bo jestem naprawdę trochę wypompowany, bo raz, że gorąco, dwa, że mało sypiam, ale mówię, nie chcę was zaniedbywać. Dobra, przejdźmy do takiego dłuższego podsumowania. Tutaj na tym zdjęciu, moi drodzy, widzicie, co widzicie? Ano Manowska losuje nazwiska kandydatów na przewodniczącego Izby Sądu Najwyższego. Tak naprawdę wszystko jedno, które izby i wszystko jedno, jakie nazwisko, bo i tak już Duda ich mianował tam którejś nocy. No oczywiście kogo trzeba, a kogo Jarosław wskazał. Także to taka jako ciekawostka. Moi drodzy, podsumowując, ten nominat hersztów zorganizowanej grupy przestępczej, czyli Kaczyńskiego i Dudy, czyli pani Małgorzata Manowska, twierdzi, że protestów wyborczych jest, uwaga, 150, a nie 56 tysięcy. Bo muszą być one indywidualne. No, ciekawe powiem wam, jeśli tylko indywidualne jest tylko te 150 tysięcy, to znaczy, że ta nielegalna izba nie zamierza podważać uczciwości wyborów skręconych przez PiS bandytów, czyli Czarka, Stanowskiego, Mateckiego i reszta tego planktonu pisowskiego. Wszyscy widzimy skalę zamachu na wybory w Polsce. Tylko zamachowcy i ich wspólnicy, tacy jak właśnie Manowska, czy Krzysztof Jak, czy Aleksander Bogusław Stępowski, no oni tego problemu nie widzą. Ponadto Manowska apeluje o zgodę i rozmowę w sprawie naprawy tego burdelu prawnego w Polsce, ale oczywiście na jej warunkach. Innymi słowy, macie być grzeczni i pogodzić się z bezprawiem PiS, zaakceptować ich zamach na wybory i te złodziejstwa zuchwałe, a dobrze będzie nam się żyło w tym naszym pięknym, bogatym kraju. To tak mniej więcej można to odczytać. Ja to odbieram jako podłość, jako takie, można powiedzieć, skurwysyństwo. Ona decyduje, który Polak może korzystać z prawa do protestu, a który nie może. Masowe zgłaszanie zamachu na wybory nie ma żadnego znaczenia, bo ona uznaje tylko protesty indywidualne. Te pojedyncze głosy będą rozpatrywane, ale tylko dlatego, że nie zmieniają one wyników wyborów. Przesłanki dotyczące tysięcy głosów ukradzionych Trzaskowskiemu, no jej tak naprawdę to w ogóle nie interesuje. No jasne, zaakceptujcie Kaczyńskiego i Nawrockiego, a ja swoich satrapów bezprawia i będzie nam wszystkim lepiej. No z tego wniosek, że jej ta bezprawna izba burdelu pisowskiego już dawno przed wyborami podjęła decyzję, do której została powołana przez tą zorganizowaną grupę przestępczą PiS. I powiem tak otwarcie, jak to mam w zwyczaju, osobiście w dupie mam te wasze decyzje pisowskie dranie. A te całe komentarze Manowskiej i jej wesołej ferajny bezprawia, no tylko irytują, bo robią cyrk, kpią z tych obywateli, którzy ośmielili się złożyć protesty.
Utajniają najbardziej jawne wyniki, nie dopuszczają prokuratury do ścigania sprawców zamachu na wybory. Manowska nie jest żadnym autorytetem, ale obok właśnie Dudy także zamachowcem na konstytucyjny system prawny w Polsce. Według mojej skromnej oceny Manowska nie może i nie jest godna decydować o czymkolwiek w tym kraju. Może tylko podać się do dymisji. Ten bezprawnik, bez honoru, ta sprzedajna, zmanierowana politycznie osoba, no jeszcze ma szansę, może jeszcze choć raz zachować się, nie wiem, przyzwoicie i zgodnie z prawem, choć o to raczej nie podejrzewam. Potem zostanie tak naprawdę tylko smród, ugruntowane podziały, brak akceptacji połowy Polaków i prędzej czy później, oby tego nie było, ale nie wiem, jak wojna domowa, a o nią ci stalinowscy, jedynej słusznej, kierowniczej partii roli PiS w państwie z Kaczyńskim na czele, głównie o to chodzi. Zresztą Kaczyński już odpalił swoją tituszkę Bąkiewicza. Przypomnę tylko, że nie można mówić o uczciwych wyborach nawet wtedy, gdy tylko jeden głos nie został policzony prawidłowo. Tu już ujawniono takich głosów tysiące i to na niekorzyść nie tylko Trzaskowskiego, ale i Nawrockiego. PiS, przestępcy oraz ich partnerzy medialni dalej wmawiają Polakom, że nic się nie stało, to tylko incydencik, pomyłeczka, nic się nie dzieje. Standardowe Polacy, nic się nie stało. Rola sądu i PKW jest przywrócenie prawdy. Do tego mogą powołać specjalistów, a nie ustalenie wyników dla świętego spokoju. Rolą prokuratury jest sprawdzenie, gdzie i kto złamał prawo oraz sporządzenie wniosku o jego ukaranie. No ale w naszym kraju nie uczciwość, a łajdactwo kwitnie. Prezes Sądu Najwyższego, niejaka Małgorzata Manowska, obawia się zamachu. Zamach, nie wiem, uwięzienie sędziów. Spodziewa się pani zamachu, uwięzienia sędziów? Ja mam obowiązek spodziewać się wszystkiego i zabezpieczyć się jak tylko mogę najlepiej. Przed sądem stanęli już organizatorzy zamachu. Organizacje były pokrewne. Oni się mieli zamachnąć na jakiegoś przodownika i myśmy się mieli zamachnąć na jakiegoś przodownika. Tośmy uradzili, że po co daleko szukać, on przodownik, ja przodownik, to załatwimy to w rodzinie. I tak już na koniec. Moi drodzy, to wszystko dzieje się za sprawą tego największego po 1989 roku oszusta, kłamcy, ojca chrzestnego pisowskiej mafii, postkomunista i bolszewik, zajadły niszczyciel prawa i demokracji, taki nowogrodzki przestępca, który uważa, że nie ma podstaw do ponownego przeliczenia wszystkich głosów oddanych w wyborach prezydenckich. Wybory były według niego uczciwe, a ci, którzy kwestionują ich wyniki, robią to, bo nie potrafią pogodzić się z porażką. Czyżby? W Polsce trybuny muszą paść słowa prawdy. Te wybory zostały sfałszowane. Ten łajdak i wielokrotny zdrajca polskiej racji stanu, pytany we wtorek przez dziennikarzy w Sejmie, dlaczego wobec doniesień o nieprawidłowościach nie można przeliczyć ponownie głosów w wyborach prezydenckich, bezczelnie stwierdził, że nie ma do tego podstaw. Że w ogóle nie ma takiej instytucji przeliczania wszystkich głosów, a
Jest zasada legalizmu, państwo działa na podstawie i w ramach prawa. Wybory były uczciwe, jest dużo polityków, którzy w ten czy w inny sposób kwestionują wyniki wyborów, bo po prostu nie potrafią pogodzić się z porażką i nie jest w interesie Polski to, co wyprawia ta szajka, która teraz próbuje wmówić, że były fałszowane wybory, a ponowne przeliczenie głosów, nawet tam, gdzie były jakieś drobne niedopatrzenia, jest bezprawne według Kaczyńskiego. No ale jak wszyscy wiemy, szczególnie u pisowców, jest ta przypadłość, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Nie ma ważniejszego procesu w demokracji niż wybory, bo wybory wyłaniają władze, które potem podejmują decyzje w imieniu obywateli. Jeżeli mamy taką sytuację, że władze zostają wyłonione w sposób niedemokratyczny, że ludzie mają poczucie, że władza nie jest z rzetelnych wyborów, to taka władza nie ma legitymacji. A to jest sytuacja, która w demokratycznym państwie absolutnie nie powinna mieć miejsca. To są standardy białoruskie. I moi drodzy, bo się znowu rozgadałem, na koniec osądźcie proszę sami, czy taki łajdak, przestępca, zdrajca, taki pośredni zabójca własnego brata i 95 niewinnych ofiar, który na ich grobach oraz tragedii ich bliskich od wielu lat uprawia swoją bezwzględną, nie mającą nic wspólnego z prawem i praworządnością oraz demokracją, swoim takim chocholim tańcem na trumnach tych ofiar, a przede wszystkim z etyką, moralnością. No, politykę można nadal mieć. Na politykę można mieć wpływ i na losy Polek i Polaków, że taki zaszczany siewca łupieżu potrafił skłócić naród, rozpieprzyć cały nasz kraj. Niewytłumaczalnym dla każdego trzeźwo myślącego człowieka oraz, nie wiem, tragicznym dla kraju jest fakt, że tak wielu idiotów, no oczywiście oprócz zdradzieckiego, złodziejskiego, pisowskiego, partyjnego motłochu, który robi dla własnej korzyści i czerpie z tego bogate profity, no nadal popiera tą nowogrodzką gnidę i oprycha. Naprawdę nie wiem jak można popierać Kaczyńskiego i jego pomysły, czy naprawdę dewastacja naszego kraju jest warta tych 500 zł, które Kaczyński dał. Czasami, ja już to kiedyś mówiłem, przestaję się dziwić, że Polska zginęła z map świata na ponad 100 lat, jak właśnie tacy ludzie, jak wyborcy PiS, tak za takie grosze dali się kupić. Także na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję. Jutro się postaram Wam, jutro to już będzie prawie dzisiaj, zrobić lekcję religii, jak obiecałem. Jeśli mi się nie uda, bo naprawdę ten tydzień mam zapieprz niemiłosierny, no to myślę, że widzimy się jak zawsze w niedzielę o 18. Także na dzisiaj to tyle. Piszcie, oceniajcie, komentujcie. Ja Wam już bardzo dziękuję. No i do zobaczenia wkrótce. Cześć.
kupa z ciebie, głośno śmieją się, liczę na emeryturę. Więcej nie wygłupiaj się, Janeczku, Janeczku, Janeczku.